Hello there! I'm Vine and today I have for you the best Eager Explorers build with Polish roleplay flavor. This is probably the only national build that I can design with a degree of authenticity to it because legitimate Polishness is behind it. So let's make this build even more immersive and present it in Polish. But do not fear, the in-video subtitles are here. This is still a guide targeted to English viewers, just text-based with sound effects that are a little szeleszczące. Więc bez dalszych ceregieli omówmy nasz polski build. W kwestii mechanicznych bonusów koniecznie musimy wziąć ustrój pełnych zapału odkrywców, który zapewni nam plus 20% szybkości eksploracji oraz dodatkowy statek badawczy na początku gry. Ponadto ustrój ten świetnie wpisuje się w klimat antymema Poland Can Into Space, który tutaj odgrywamy. I skoro już jesteśmy przy odgrywaniu, drugim ustrojem powinna być Rada Cieni w połączeniu z demokracją. I nie z powodu tego, że w Polsce istnieje pewna tradycja formowania gabinetu cieni w celu krytyki panującego rządu, a jako odzwierciedlenie korupcji w polskim szarostrefowym wydaniu, gdzie dogadywanie się i załatwianie rzeczy wiedzie prym. Oczywiście, jako że Rada Cieni nie jest idealnym odzwierciedleniem korupcji w Polsce, możemy wybrać alternatywę w postaci połączenia oligarchii z etyką egalitarną, co zwalnia nam punkty na wzięcie innego ustroju. A jako że memujemy, niech w tym przypadku będzie to egzaltowany klerykalizm. Podkreślam jednak, że to konkretne obywatelstwo w przypadku Polski, zwłaszcza dzisiejszej, jest jedynie opcjonalnym żartem, bowiem polski kościół w XXI wieku nieco spadł z piedestału. Wiem, brzmi to dziwnie, ale Polacy nie są aż tak religijni, jak się o nich mówi. Podstawowa etyka duchowości w zupełności wystarcza do odzwierciedlenia tego stanu rzeczy. Poza nią weźmy jeszcze podstawowy militaryzm, bo gwarantuję, że narodowa trauma z ostatnich 300 lat nadal będzie żywa nawet po opuszczeniu planety. Jeżeli chodzi o ksenofobię i ksenofilię, tych etyk nie wolno wybierać na początek gry. Można swobodnie je wybrać w trakcie rozgrywki, ale na samym początku kontaktów z obcymi Polska definitywnie kierowałaby się zdrowym rozsądkiem i tych przyjaznych przyjęłaby z otwartymi ramionami, a tych nieprzyjaznych wysiedliłaby natychmiast. Dalej cechy. Niezwykle elastyczni, gdziekolwiek Polacy by nie trafili, przystosowują się do otoczenia. Pojętni. Niedokładne odzwierciedlenie polskiej kreatywności, ściśle powiązane z wcześniejszą elastycznością. Odporni, bo jak Polacy przegrywają, to 40-1. Niesforni, naród skonfliktowany wewnętrznie, pełen zawiści do siebie samych. Niski przyrost naturalny, obecnie jest to cecha chyba wszystkich Europejczyków. I na koniec tworzenia imperium, pochodzenia. Do wyboru mamy 3 opcje. Zyskowne zjednoczenie, czyli Polska górą, gdzie w cudowny sposób Polska A dogadała się z Polską B, a Polacy przepracowali swoje traumy i przewary, dyplomatycznie jednocząc świat pod biało-czerwoną flagą. Kompletna bajka, ale każdy może marzyć. Pozostałości, czyli projekt odbudowania kosmicznej Rzeczypospolitej wszystkich narodów, gdzie Polska była już raz kluczową częścią wielkiego galaktycznego mocarstwa, ale zniknęła z mapy przez rozbiory ze strony upadłych imperiów. Dzień Sądu, czyli typowy polski wtorek. Nic dodać, nic ująć. Najbardziej prawdopodobny scenariusz, gdzie reszta ludzkości już uciekła, tylko Polska została z tyłu z powodu defraudacji środków na flotę ewakuacyjną w 2191. I teraz musi na ostatni dzwonek ogarnąć zarówno technologię, jak i nową planetę do zasiedlenia. Okej. Teraz możemy wskoczyć do gry i omówić tamtejsze opcje. Tutaj w praktyce mamy do omówienia wyłącznie mechaniczne opcje kumulujące się z pełnymi zapału odkrywcami. I tradycyjnie zaczniemy z tym od tradycji. Pierwsze drzewko do wzięcia to odkrycia, a kluczowa tradycja to ruszamy śmiało, zapewniająca plus 35% szybkości eksploracji. Drugie drzewko to ekspansja oraz tradycja sięgnąć gwiazd, która zapewni nam minus 10% kosztów wpływu baz gwiezdnych. Z korzyści rozwojowych natomiast musimy wziąć Królestwo Międzygwiezdne, zapewniające minus 20% kosztów wpływu baz gwiezdnych. Dalej
Z edyktów i polityk potrzebujemy kolejno ekspansjonistycznej postawy dyplomatycznej, marne minus 10% do kosztu stopów baz gwiezdnych, ale to nadal coś. O wiele bardziej przydatny jest tutaj edykt Poznawanie Gwiazd, który zapewnia nam plus 25% szybkości eksploracji. Rządową agendę jak najszybciej musimy zmienić na odkrywanie nieznanego. Zapewnia ona kolejne plus 25% szybkości eksploracji w przygotowaniu i gargantuiczne plus 100% szybkości eksploracji po jej wdrożeniu. I jako wisienkę na torcie powinniśmy zadbać, aby wszyscy naukowcy mieli cechę włóczęgi, która zapewnia od plus 15% do plus 35% szybkości eksploracji w zależności od jej poziomu. Z tymi wszystkimi bonusami nasze imperium powinno być najszybsze, jeżeli chodzi o eksplorację oraz zajmowanie systemów gwiezdnych, czyniąc Polskę najlepszym buildem opierającym się na pełnych zapału odkrywcach. Na koniec, dla szczypty planetarnego odgrywania, na pierwszej kolonii musimy wybudować świątynię i strefę komercyjną. Pierwszy budynek to oczywiście kościół, a drugi to Biedronka lub Żabka. Oba te budynki są absolutnie konieczne, aby można było nazwać daną planetę prawdziwą polską kolonią. Dobra, czas ocenić ten build. W multiplayerze to samobójstwo. Mam nadzieję, że nie muszę tłumaczyć dlaczego. W singleplayerze jest zajebiście. Nie zrozumcie mnie źle, granie tym buildem nadal jest ciężkim wyzwaniem, ale jest absolutnie do ogarnięcia i wybicia się na pierwsze miejsce. W odgrywaniu to Polska. Co prawda, jeżeli nie pasują wam środkowoeuropejskie klimaty, jest opcja wyrzucenia z tego buildu wszystkich aspektów wyłącznie do odgrywania, pozostawienia samej mechaniki kumulującej się z pełnymi zapału odkrywcami i odgrywania dowolnego innego kraju. Ale skoro robimy antymema dotyczącego Polski, najlepiej odgrywać nim Polskę. Anyway, what do you think about this build? Write your opinion in the comments and remember to check out the community tab to vote on the next Stellaris build. See you later! Czymcie się